Witam wszystkich na mojej prezentacji. Będę opowiadał o kontenerach Linuxowych. Opcji do ich wykorzystania jest kilka, więc będę tutaj miał kilka sekcji mojej prezentacji. Temat wziął się stąd, że w naszym zespole stwierdziliśmy, że trochę nam brakuje wiedzy o kontenerach, nie tylko dockerowych, ale w ogólności. Więc stwierdziłem, że trochę tę wiedzę pogłębię i podzielę się tym, co się dowiedziałem. Na mojej prezentacji najpierw trochę przypomnę o Dockerze, ale tak bardzo pobieżnie. Jeżeli chodzi o, powiedzmy, jakąś warstwę użytkową Dockera. Później zagłębię się bardziej w to, jak on jest zbudowany, na czym jest zbudowany. Tak? O niego opowiem trochę o jego aspekcie technologicznym. I wychodząc stamtąd przejdę do kontenerów LXC. Pokażę, jak można z nich korzystać, jakie są komendy, jak się je uruchamia, instaluje, konfiguruje, co można za pomocą nich uzyskać, jak się można nimi ciekawie bawić. A następnie przejdę do LXD, które jest pewną nakładką na LXC, ułatwiającą korzystanie z niego. No i na koniec jeszcze powiem o pewnym rodzeństwie Dockera, jako taką ciekawostkę. No dobrze, to o co chodziło z Dockerem? Główny jakby taki selling point Dockera jest taki, że to jest lekka wirtualizacja, a więc no, mamy pewne takie jakby maszynki wirtualne działające na jednym hoście, ale współdzielące jeden kernel. W związku z czym, no, jak dotychczas mieliśmy powiedzmy taki normalny setup z maszynami wirtualnymi, gdzie na hardware'ze był system operacyjny, potem hypervisor, pod nim jeszcze było wiele tych maszyn wirtualnych, a każda musiała mieć własny system operacyjny, no to powiedzmy narzut na różne zasoby był znacznie większy. Tutaj ta wirtualizacja jest znacznie lżejsza, potrzeba mniej miejsca na dysku, mniej pamięci, szybciej można takie kontenery uruchamiać i zabijać. Kolejnym ciekawym featurem, przynajmniej dla mnie, Dockera, jest to, że pozwala definiować infrastrukturę czy środowisko wykonania jako kod. Mamy tutaj przykład prostego Dockerfile'a, zresztą właściwie większość Dockerfile'ów, jakie widziałem, były proste, co jest zaletą. Zaczynamy od jakiegoś generycznego obrazu, na przykład Ubuntu w jakiejś wersji. Coś sobie doinstalujemy, na przykład tutaj Apache, bo chcemy, żeby to był kontener dockerowy z Apachem. Ustawiamy jakieś zmienne środowiskowe, eksponujemy port na zewnątrz, żeby można było się dostać do niego. I uruchamiamy tego Apache'a jako główną komendę tego kontenera. To jest bardzo wartościowe pod tym względem, że można zdefiniować sobie całe środowisko, które potrzebne jest do uruchomienia naszego programowania w kodzie. To można reviewować tego zmiany, trzymać historię w gicie. Jest to bardzo wygodne. To tu jeszcze ciekawego widać, że no, każdy taki Dockerfile kończy się jakimś CMD, ewentualnie entry point, jakimś poleceniem, które mówi, no to dobra, to właściwie co tym Dockerem mamy przede wszystkim uruchamiać. I to trochę pokazuje pewną cechę Dockera, że on jest jakby zorientowany na to, żeby uruchomić jakiś jeden serwis z pewnymi zależnościami, z pewnym środowiskiem, ale zasadniczo tam ma jakiś jeden główny serwis. Kolejną ciekawym featurem Dockera jest to, że mamy sobie taki Docker Hub, jest serwisem w chmurze, serwującym obrazy z różnymi dockerami. Można sobie takie obrazy zaciągnąć, ale też można je wypchnąć, w związku z czym pojawia się tam bardzo dużo różnych specyficznych obrazów już z gotowymi jakimiś serwisami, które można sobie tylko zaciągnąć, uruchomić i działa. To bardzo ułatwia instalację różnych rzeczy. Można też sobie tworzyć lokalne rejestry. Z tego co wiem, w Big Data taki rejestr był używany, nie wiem czy nadal jest, ale jest też taka opcja. No dobra, no to jak Docker jest zbudowany? Jak wygląda ten jego stos technologiczny? Teraz powiem, że ten schemat, który tutaj będę wyświetlał, to jest mojego autorstwa, więc no, pewne rzeczy może lekko przekłamać, pewne rzeczy upraszcza, ale jakby chciałbym, żeby tutaj się skoncentrował na pewnych aspektach, o których chciałbym więcej opowiedzieć. Więc tak, Docker jest zbudowany na takich, powiedzmy, dwóch klockach jak kontenery Linuxowe, o których no, najwięcej chciałbym tutaj opowiedzieć, ale dostarcza też własne wsparcie do pewnych takich rozwarstwionych file systemów. Te z kolei warstwy korzystają z takich feature'ów kernelu, na przykład jak C-grupy, namespace'y. Korzystają też z różnych backendów storage'owych, no dlatego, że jeżeli mamy jakieś takie kontenery dockerowe albo jakieś inne, powiedzmy, lekkie wirtualki, no to one często współdzielą
dużą część swojego root file systemu, więc fajnie byłoby to jakoś deduplikować, żeby zbyt dużo miejsca na dysku hosta nie zużyć. Ma to też inne zalety. No dobra, to powiem najpierw trochę o C-grupach. C-grupy. Skrót pochodzi od control groups. Jest to pewien feature w kernelu Linuxa dodany już w sumie dosyć dawno, w 2.6.24 wersji. On pozwala definiować pewne grupy procesów i łączyć je w jakąś hierarchię. Mamy grupy i podgrupy. Dla tych grup i podgrup można definiować sobie pewne ograniczenia na zasoby. I wtedy te grupy upewniają się, że na przykład dana grupa procesów korzysta tylko w jakimś stopniu z CPU, z pamięci. Można to sobie definiować, śledzić i ograniczać dla właśnie procesora, pamięci, sieci, IOPS-ów do dysku, pewnie też innych rzeczy, to są chyba takie główne rodzaje zasobów. Jeżeli mówimy o dostępach do dysku, no to warto też wspomnieć, że te grupy pozwalają na kontrolę korzystania z pewnych urządzeń, na przykład uprawnienia do tego, żeby stworzyć jakieś urządzenie, dostęp do odczytu, do zapisu, per tam major, minor number. To może taka mniej znana cecha C-grup. Znalazłem też informację, że one dają wsparcie do jakby frizowania, checkpointowania i restartowania całych tych grup procesów, co też nam się później przyda. Namespace'y. Czym są namespace'y w Linuxie? One też izolują pewne zasoby pomiędzy grupami procesów, ale w trochę inny sposób niż C-grupy. To znaczy nie w taki numeryczny sposób, że ileś megabajtów RAM mogę, że jakaś tam grupa procesów zjeść, ale raczej taki logiczny. No i mamy tutaj wiele różnych typów tych namespace'ów. Przykładowo tutaj wypisałem. No i może one mogą służyć do tego, żeby pewna grupa procesów widziała tylko pewny mount point, tak? No to będzie tam namespace MNT. Albo żeby widziały tylko pewne procesy, na przykład tylko siebie. Siebie z jakimiś niewielkimi przeległościami. Można ograniczać pewien dostęp do komunikacji między procesami, do tego, żeby pewien tylko podzbiór użytkowników był widziany przez tą grupę procesów. Taki namespace jak C-group pozwala na ukrywanie informacji, a właściwie w jakiej C-grupie ja jestem. Taki namespace jak UTS pozwala robić taką maskaradę na poziomie hostname'ów. Grupa procesów myśli, że jest pod innym hostname'em niż powiedzmy host wie, że jest. No i jak to działa? Przykładowo, jeżeli mam jakiś tam syscall do montowania, to on, jak powiedzmy proces wchodzi do kernela, wywołując ten syscall, no to w obsłudze tego syscalla kernel odfiltrowuje odpowiednie zasoby. W tym wypadku no, pokazuje tylko pewne mount pointy, nie wszystkie. FS Layers. Na czym polega to całe rozwarstwienie, czy wsparcie takiego warstwowego systemu plików? Zobaczmy sobie na Dockerfile'a przykładowego, dosyć krótkiego. Mamy tutaj taki bazowy obraz Ubuntu, trzy polecenia, które coś tam na nim robią, żeby przygotować to do naszych celów. No i jak sobie taki kontener będziemy chcieli zbudować, to w linii poleceń w konsoli zobaczycie, że każde z tych poleceń tworzy jakąś taką nową warstwę pewnego obrazu, czy w ogóle nowy obraz kontenera. I to się przydaje o tyle, że na przykład każde z tych poleceń może być w jakiś sposób ciężkie. Jeżeli później zmienimy tylko jedno, no to nie trzeba będzie przebudować całego tego Dockerfile, czy całego tego kontenera, całego jego obrazu, no tylko powiedzmy jakiś tam końcową część. Nie wiem, czy chcemy to trochę przewietrzyć, bo mam wrażenie, że się robi trochę sennie. No nie, jak uważacie? Co tu jest interesującego, to że każda z takich warstw obrazu kontenera dockerowego, którą tu widzimy, no jest read-only, no bo jakby te obrazy no, nie pozwalają na zmiany w środku, można stworzyć inny obraz, no, takie copy on write. Natomiast jak już uruchamiam konkretny kontener na danym obrazie, no to tworzy się dla niego specyficzna, cienka warstwa read-write, no ona już zawiera zmiany wprowadzone przez ten kontener, więc on może jakieś pliki tworzyć, usuwać, modyfikować, no i to wszystko się w tej warstwie już dzieje. Oczywiście takich warstw jak ta może być podłączonych do tego obrazu więcej, no bo możemy wiele kontenerów na danym obrazie
uruchomić. No to jak to działa, że mamy jakieś te warstwy tych image'y i one są jakoś wspólnie używane? To jest schemat, który pokazuje, jak działa no, domyślny, przynajmniej w pewnych wersjach Dockera, backend AOFS. AOFS to jest następca Union FS-u, czyli to jest taki system plików, który integruje właśnie takich wiele warstw stojących na jakimś innym systemie, na przykład na prostym XD4. Mamy sobie wiele różnych katalogów. Jeden jest katalog bazowy, później są jakieś takie diffy, no i ten AOFS pozwala podmontować sobie to wszystko jako taką zmerdżowaną całość. I jak to działa? Powiedzmy, że no, mamy tutaj jakiś obraz bazowy, mamy jakąś ciekłą warstwę jedną, drugą na nim, które coś modyfikują, zmieniają, dodają jakieś pliki, no i na końcu ta warstwa read-write danego kontenera. Więc jeżeli ten kontener chce się dostać do pliku 1, który jest w najwyższej warstwie, no to po prostu idzie, odczytuje, żaden problem. Jakby chciał zapisać, no to musi stworzyć własną kopię. Jeżeli w warstwie najwyższej nie ma, ale w jakiejś wcześniejszej jest, no to też powiedzmy do niego dochodzi, ale jeżeli na przykład jest ten plik w kilku warstwach, no to kontener dockerowy ma dostęp tylko do tej najwyższej. Tego, co jest poniżej, nie może przeczytać. Może być taka potrzeba, żeby jakiś plik skasować. No i wtedy w takim tym diffie odpowiadającym danej warstwie tworzy się taki whiteout file, który jest markerem, że dany plik jest skasowany. A więc no, jest taka integracja wielu file systemów na poziomie plików. Tak, ale ja zabiorę kompresję? Co takiego? W sensie jak mam jakiś gigantyczny plik bazowej i potem w image 2 tworzę taki sam plik, tylko dodam 1 byte na końcu, to... Nie wiem tego, ale spodziewam się, że w tym diffie będzie się musiał pojawić cały ten nowy plik. No to wtedy hydrę podłączasz. Podejrzewam, że to jest wystarczająco dobre, bo to, co najbardziej chcielibyśmy tutaj deduplikować, to są jakby mnóstwo plików no, systemowych. Więc myślę, że to, żeby mieć jakiś taki bardziej no, fine-grained rozwiązanie, nie jest to konieczne. AOFS rozwija się jako Advanced Multi-Layered Unification File System. Jakbyśmy chcieli zajrzeć trochę do jego wnętrzności, do czego zachęcam, możecie się tym pobawić, używacie własnego Dockera, możecie sobie pójść pod taką ścieżkę, no i zobaczcie tam 3 podkatalogi, macie diff, który ma jakby wiele takich diffów, tych cienkich warstw, podkatalog layers, który zawiera metadane, jak je połączyć, jak je razem stakować. No i podkatalog MNT, który zawiera mount pointy. No i on to mount pointy dla wszystkich tych warstw, wszystkich tych takich obrazów częściowych, pełnych zawiera, natomiast one są rzeczywiście używane, więc no nie puste, cokolwiek tam jest podmontowane, tylko dla tych warstw, które no, dotyczą konkretnych już kontenerów. Oprócz AOFS-a są inne backendy storage'owe, na przykład Overlay, jego trochę nowsza wersja, to są jakaś konkurencja podobnie trochę działająca, z tego co wiem, jak AOFS. Jest Device Mapper, są BTRFS i ZFS, które są dwoma systemami plików z deduplikacją. Można też sobie ustawić po prostu VFS, tak, zwykły Virtual File System i wtedy właściwie nie mamy tutaj żadnego takiego wsparcia do tego rozwarstwienia, no i każda warstwa to musi być głęboka kopia. Więc jak Docker na bardzo dużo zżera, to może na przykład ktoś tam przełączy taką opcję na tego VFS. No, zachęcam, żeby sobie o tym więcej poczytać. Każdy z tych backendów storage'owych no to jest jakieś takie no, osobne rozwiązanie od Dockera, ale no, Docker też ma jakby własne wsparcie do każdego z nich. No to do czego właściwie, próbując podsumować tą część, do czego Docker jest dobry? On jest zadesignowany z myślą o krótko żyjących, efemerycznych serwisach, ze wszystkimi zależnościami, żeby je łatwo sobie postawić, nie martwiąc się o to, co trzeba jeszcze doinstalować, ustawić w środowisku i tak dalej, czy skonfigurować. Można sobie jako kod zdefiniować całe to środowisko. No i on właściwie można by określić tego Dockera jako taki fajny mechanizm do dystrybucji software'u. Natomiast nie jest to dobre rozwiązanie, przynajmniej nie jest pomyślane jako coś do zarządzania długo żyjącymi maszynami, czyli no coś, co jest powiedzmy bardziej takim odpowiednikiem maszyn wirtualnych. W szczególności takie maszyny wymagają jakichś update'ów, jakiejś rekonfiguracji. No, w przypadku Dockera to po prostu zabijamy, tworzymy nowy, żaden problem,
no tutaj trzeba się trochę bardziej napocić. Docker też przejawia jakieś problemy z integracją z systemd, w szczególności z Unitem i to zarówno jeżeli chodzi o wpięcie tych kontenerów dockerowych pod kontrolę systemd, jak i jeżeli chodzi o uruchomienie systemd pod kontenerem dockerowym. Szczegółów nie znam, ale widziałem narzekania na ten temat. No dobra, to zbliżamy się do właściwie takiego głównego tematu mojej prezentacji, do LXC. Natomiast trochę skłamałbym, mówiąc, że Docker bazuje na LXC tutaj w tej wersji. On bazował na tym kiedyś, od tego chyba zaczynał, ale przez ten czas powstało wiele różnych jakby opcji integracji Dockera z tymi niżej poziomowymi feature'ami. No i na przykład to jest libvirt, libcontainer, który został specyficznie dla Dockera napisany. Teraz w ogóle korzysta się z runC, które jest takie, powiedzmy, szerzej używane nie tylko w Dockerze, ale też w podobnych rozwiązaniach innych. No ale ja opowiem o LXC. Więc czym właściwie są te kontenery LXC? Są to lekkie wirtualki, działające kernel, na razie wszystko tak samo jak Docker, no ale one są zadizajnowane po to, żeby dostarczać pewne doświadczenie użytkownika, pewien nie wiem, sposób operowania z tymi kontenerami, podobny bardzo do pełnej wirtualki. To też nie jest tak, że on się zupełnie zachowuje jak pełna wirtualka. Są pewne różnice, może o nich wspomnę, ale ma być możliwie to podobne. To jest open source'owe na GPL-u, wspierane łącznie jakimś komercyjnym wsparciem przez Canonicala. Canonical to jest organizacja stojąca za Ubuntu, jakby ktoś nie wiedział. To z czego się LXC składa? No jest sobie biblioteka libLXC, która jest takim niskopoziomowym API do korzystania z tych kontenerów, no ale są też trochę bardziej wysokopoziomowe interfejsy, bindingi do popularnych języków, takich jak tutaj. Są też polecenia bashowe, z których pokażę zaraz jak korzystać. LXC też udostępnia pewien zbiór template'ów po to, żeby łatwo można sobie było zbudować kontenery z różnymi dystrybucjami Linuxa. To jak to LXC działa? No spróbujmy sobie zainstalować, wypróbować. Nie będzie to może demo na żywo, ale opowiem o pewnym przykładzie, który ja wypróbowałem na swoim laptopie. No więc trzeba sobie zainstalować pakiet LXC. Powiedziałem o template'ach, template nam się przynajmniej jeden przyda, więc LXC templates też zainstalujmy. No, przyda nam się ZFS, no bo powiedzmy jakiś tam storage, backend storage'owy jest przydatny. Natomiast to, co może Was zaskoczyć, to za pomocą apta instaluję Yum. Ktoś ma pomysł, po co to w ogóle jest? Taka dziwna konstrukcja. Może będziesz kontenera z jakiegoś innego Linuxa używał? No właśnie. Ja tutaj pod Mintem uruchamiałem CentOSa. No i jeżeli budujemy sobie jakiś kontener z template'u, uruchamiamy go potem i on jest z innej dystrybucji, to on korzysta z narzędzi tej innej dystrybucji. Cała ta dystrybucja musi się wybootstrapować sama. W związku z czym w tym wypadku akurat Yum był potrzebny. Ale też nie jest tak różowo, że gdybym chciał na przykład uruchomić Ubuntu pod Ubuntu, to bym nie miał tego problemu. Musiałbym debootstrap pakiet na przykład zainstalować. Więc powiedzmy, są tutaj pewne takie niuanse, z którymi trzeba się trochę poużerać. No dobra, powiedzmy, że to poinstalowaliśmy, zobaczmy sobie, czy tam nasza konfiguracja jest w porządku. Dostaniemy garść tutaj zielonych enable, jesteśmy zadowoleni. To, co tu może być interesujące, to że w tej konfiguracji wymienia się bardzo szczegółowo wsparcie dla tych namespace'ów, cegróg, o których mówiłem, wsparcie dla checkpointowania i restorowania procesów też. No dobra, zainstalowaliśmy LXC, podamy to skonfigurować. Na razie to jest taka globalna konfiguracja, nie związana z żadnym konkretnym tym kontenerem. No to trzeba tam napisać na przykład pod jaką ścieżką będą wszystkie jakieś tam pliki tego LXC przechowywane. Później zajrzymy sobie pod tą ścieżkę, zobaczymy co tam się ciekawego pojawi. No ponieważ stwierdziłem, że tutaj będę używał ZFS-a, no to też trzeba go jakby podać i skonfigurować jako backend storage'owy do danych przechowywanych na dysku. Oprócz takiej ogólnej konfiguracji wypadałoby skonfigurować sieć, żeby można było do tego LXC się dostać z zewnątrz, z H na przykład.
No i skoro używam ZFS-a, to wypadałoby jakąś pulę ZFS-ową stworzyć. No, pewne takie rzeczy no, trzeba sobie trochę przejść przy tej instalacji, niestety. Oprócz ZFS-a no, właściwie moglibyśmy nie używać żadnego specjalnego pakietu storage'owego, wtedy no, każdy na przykład nowo stworzony snapshot tworzyłby nam głęboką kopię całego root file systemu, co pewnie nie byłoby fajne, jeżeli tych snapshotów chcemy robić więcej. Można zamiast ZFS-a użyć BTRFS-a, jest też wsparcie dla IBM-a. Ponieważ po raz drugi wspominam BTRFS-a, to podzielę się tutaj taką ciekawostką, że są właściwie dwa BTRFS-y. Jeden, ten bardziej znany, pisany w ten sposób, jest w kernelu obecny już prawie 10 lat i ma renomę takiego fajnego, ale niestabilnego file systemu, na który ludzie narzekają, że jakoś długo się nie może wystabilizować, nie wiadomo co z tym dalej będzie, często się wysypuje. No i jest sobie BTRFS, pisany jeszcze dodatkowym który jest, bazuje na podobnej idei, choć tą architekturę nie ma takiej samej, no bo na przykład innych drzew używa do przechowywania danych na dysku. I on był 3 lata temu zaprezentowany na Faście, więc w takim, powiedzmy, dużo wcześniejszej fazie rozwoju. Ale taka ciekawostka. BTRFS czy coś innego? Co takiego? To jest BTRFS, czyli lepszy file system? Chyba każdy z nich jest, że jest better, że jest lepszy. Nie wiem jaki jest niuans w wymowie, jaka to należy inaczej je wymawiać, niestety. Jak byłem rok temu na Faście, to spotkałem osobę, która tam uczestniczyła w tym drugim BTRFS-ie, ale nie zapytałem, jaka jest różnica w wymowie, niestety. No to przyjrzyjmy się tym template'om, bo o nich wspomniałem. Jakie tutaj mamy możliwości różnych dystrybucji z korzystaniem w miarę prosto. No więc macie tutaj listę, jest tego całkiem sporo. To, na co tutaj chciałbym zwrócić uwagę, to jest po pierwsze, te template'y to nie są obrazy, nie jest tak jak z obrazami dokerowymi. To są, każdy z nich to jest pewien skrypt, zwykle bash, ale właściwie może być to dowolnie wykonywany plik, który buduje daną dystrybucję, dany obraz kontenera. No więc w szczególności potrzebuje takich narzędzi jak ten Yum, jeżeli będę chciał nie wiem, to jest tutaj CentOS, będę chciał CentOS użyć, czy innych, co mam w Red Hata, to będę potrzebował Yuma. No i druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest tutaj taki template download, który trochę się odróżnia od pozostałych. No to nie jest konkretna dystrybucja, ale to jest taki template, który ma nam ułatwić nastawianie jakichś kontenerów przez to, że ściągnie z sieci już coś wybudowanego. Jak będziecie tym bawić, możecie sobie też zajrzeć do takiej ścieżki Warcache LXC, no i tam są jakby cache tych template'ów, więc jeżeli budujemy jakiś jeden, postawimy jeden kontener z CentOSem, no to drugi już będzie można postawić szybciej, bo mamy już pewne rzeczy zbudowane. No to stwórzmy jakiś, zobaczmy sobie, że na tej ścieżce, do której powiedziałem, że zajrzymy, ścieżka z danymi LXC, no na razie jest pusta, no więc stwórzmy sobie jakiś kontener przez LXC Create, mówimy Hello World, backend ZFS, no i z template'u CentOS, no on tam dużo mieli, nie pisałem do całego outputu tutaj, no ale później jak to zrobimy, to się pojawi katalog Hello World pod tą ścieżką, który ma dane tego kontenera, no i co on tam w środku ma? Ma sobie plik z konfiguracją specyficzną dla tego właśnie kontenera, ma jakiś tam temporary root password, no i ma cały root file system, tylko to co znamy ze ścieżki slash pod indexem. No to stworzyliśmy, ale on jeszcze nie działa, tak? No jak sobie zrobimy LXCLS, no to się nam pojawi, ale jak zapytamy o te, które działają, no to go nie ma, więc go wystartujmy. Startuje się całkiem prosto, zaraz się pojawi na tej liście działających procesów, możemy go też równie prosto zastopować. Co? Minus N to jest name, tak. No ale poza tym, że go uruchomimy i położymy, no to wypadałoby... Inwertuje jego stan do poprzedniego, czy... Stop? Tak. Nie, po prostu zastopuje tak jak maszynę wirtualną. Shutdown. Taki shutdown, tak. No poza uruchomieniem i położeniem wypadałoby jakoś coś tam w środku pobawić, więc można się podłączyć do takiego działającego kontenera przez LXC Attach. No, można jaką tutaj dowolną komendę sobie uruchomić, na przykład PWD, zobaczymy pod jaką ścieżką się tam domyślnie podłączamy. No to jest mój katalog domowy, żadne zaskoczenie. Można się podpiąć tak po prostu, no i to
tak jakbyśmy zrobili docker exec minus it container bash. Tak. No i z tego poziomu, tego basha wewnątrz kontenera możemy też go położyć przez power off na przykład. Tak. Można też bardziej, powiedzmy, w bardziej tradycyjny sposób się podłączyć, żeby mieli listę konsol, no to będzie chciało, żebyśmy się zalogowali, no powiedzmy ten terminal tutaj definiuję. Wspomniałem o template'cie download, no i to jest przypadek jego użycia. Tak, a więc tworzymy jakiś kontener z template to download i podajemy mu jako parametry, że to ma być Ubuntu w takim liście, na taką architekturę, no i on z serwera ściąga już zbudowany obraz. To co ciekawego z tymi LXC można zrobić? No po pierwsze opowiem trochę o security features. No, o tych grupach namespace'ach już wspomniałem, choć można by się tutaj kłócić, no ile to jest security jakiś, no ale powiedzmy jakąś tam warstwę izolacji dostarcza. Mamy tutaj wsparcie do AppArmora, to jest moduł kernelowy, który pozwala definiować, jakie procesy mogą korzystać z jakich zasobów. No i to powiedzmy jakaś dosyć tutaj detaliczną kontrolę nad tym można mieć. Jest to pewna konkurencja do SE Linuxa. Autorzy AppArmora twierdzą, że jest prostszy, łatwiej się z niego korzysta, łatwiej się go nauczyć, ale funkcjonalność jest trochę podobna. Jest wsparcie dla seccomp. To jest taki feature w kernelu, który pozwala zrobić jednokierunkowe przejście procesów w stan, w którym właściwie już syskory nie może wykonywać poza jakimiś kilkoma najprostszymi, na przykład nie wiem, sysexit mogę się zakończyć, ale prawie nic nie może już zrobić. No, change-rootowanie to jest powiedzmy rzecz, której byśmy się spodziewali, do jakiegoś kontenera, no i już ma jako slash widoczne coś, co my z zewnątrz widzimy pod jakąś ścieżką, normalna rzecz. Nie chcę też coś takiego jak capabilities, być może to jest podstawowa rzecz, ale wspomnę o tym. Otóż no, w Linuxie nie mamy tak, że po prostu jest się albo zwykłym użytkownikiem, albo rootem, który może zrobić wszystko. Jest jeszcze jakaś taka gama smaków pomiędzy, która właśnie się wyraża przez ten feature. Jak sobie napiszecie w konsoli man capability, to dostaniecie długą listę różnych rzeczy, które takich no, uprawnień jak możliwość instalowania jakiegoś modułu do kernela, albo odmieniania czasu systemowego, różnych tego typu rzeczy. No i tutaj mamy wsparcie do tego, że jak wchodzimy do takiego kontenera XC, no to pewne rzeczy dropujemy. No i w szczególności te dwie, o których mówię, wypadałoby się ich pozbyć, no bo jeżeli ten root w środku kontenera to jest ten sam root, który jest na hoście, a tak jest pomyślnie, no to on sobie weźmie i zainstaluje w tym swoim wewnętrznym kernelu jakieś moduły, no ale to jest ten sam kernel, który jest na hoście, więc w ten sposób nam jakby wyjdzie z maszyny wirtualnej. Nie jest to fajne zachowanie. Tak samo no, z tym czasem systemowym też nie chcielibyśmy, żeby nam cofał globalny czas na hoście. No ale ponieważ właśnie są różne tego typu problemy z tym, że domyślnie root w kontenerze to jest ten sam root, który jest na hoście, no to jest takie wsparcie dla nieuprzywilejowanych kontenerów. I to jest dosyć ciekawe. No mianowicie rozwiązanie tego problemu jest takie, że tworzy się pewne specjalne mapowanie tych identyfikatorów użytkowników i grup, które są wewnątrz kontenera. No, trzeba mieć tam jakąś dosyć dużą pulę. No, w tym wypadku to jest pula od 0 do 65 000 UID-ów i GID-ów, które są dostępne wewnątrz kontenera i one są za pomocą takiej konfiguracji podmapowane pod pewien offset 100 000. W związku z czym root wewnątrz kontenera, czyli użytkownik, który ma UID 0 wewnątrz tego kontenera, na hoście to odpowiada użytkownikowi, który ma UID 100 000, więc jest zwykłym użytkownikiem. Powiedzmy, nie może tak dużo napsuć. To nie wystarcza, żeby takie nieuprzywilejowane kontenery zrobić. No, mamy też jeszcze różne ścieżki z konfiguracją, z danymi, które wypadałoby sobie odizolować, żeby każdy, powiedzmy, użytkownik, nie wiem, skrótem mógł sobie mieć własne. Tutaj zaplecze do tego. Możemy sobie takie kontenery zamrażać. Wszystkie procesy są naraz stopowane, można je odmrażać też bardzo prosto. Można sobie klonować. Z tego co wiem, w LXC można klonować tylko kontener, który jest zastopowany.
Podobnie Czy może jak być. się zafrizuje i ruszy, to dostanie czas bieżący, czy taki jak wynika z tego jakby... Nie wiem, ale zgaduję, że bieżący. Nie wiem. Można sobie snapshotować te kontenery, też z tego co wiem, tylko kiedy one są zastopowane. No, później sobie można zrewertować dany kontener z jakiegoś snapshotu, który zapisaliśmy. Ciekawą rzeczą są hooki. W pliku konfiguracyjnym można sobie zdefiniować skrypty, które mają być w różnych wydarzeniach w cyklu życia kontenera odpalone, na przykład przed startem, przed zamontowaniem rzeczy, command pointów, po zakończeniu, przy klonowaniu, albo jak jego sieć dopiero co wstała, albo zaraz będzie wyłączana. No, takie fajna możliwość skonfigurowania sobie różnych ciekawych zabaw. Dobra, to co to jest teraz te LXD? To nie jest literówka, są dwie różne rzeczy. LXD to jest w zasadzie, bo ja bym to rozwinął jako LXC Demon, ale nie wiem, czy to jest dokładne, oficjalne rozwinięcie tego skrótu. To jest pewien demon, który wystawia restowe API do zarządzania kontenerami LXC i on implementuje też taką logikę jakichś bardziej wysokopoziomowych operacji. Zaraz je zobaczymy. Jego komenda, powiedzmy, klienta, który się z nim komunikuje, to jest LXC. To jest trochę zaskakujące. Ta komenda to nie jest ta komenda, którą widzieliśmy wcześniej. Wcześniej to widzieliśmy LXC-LS, LXC-Attach, każda z nich to była osobne polecenie. Tutaj jest polecenie po prostu LXC i ono się odnosi do LXD. Nie wiem, być może z punktu widzenia architektów z tego LXD to było najbardziej naturalne. Mnie trochę zaskakuje. No ale dobra. LXD jest napisane w Go. Wspomniałem, że LXC ma bindingi do Go. To jest niżej tłumaczy na ten interfejs niskopoziomowy libLXC. Jest na licencji Apache 2 i też ma wsparcie komercyjne od Canonicala, czyli od Ubuntu. Po co to LXD? No, główna motywacja jest taka, żeby dostarczyć bardziej wygodny interfejs. No bo podobno w używaniu LXC trzeba się nieraz dużo namęczyć w jakiejś ręcznej konfiguracji. Tutaj możemy z tego korzystać w prostszy sposób. Więc co właściwie to LXD w szczegółach dostarcza? No więc jeżeli chodzi o konfigurację, to mamy na przykład takie wsparcie dla profili. No bo jak sobie zobaczymy na plik konfiguracyjny LXC, to jest bardzo długi. Ja tam pokazałem, mam jakieś parę przykładowych różnych opcji, które można tam umieścić, ale ich jest generalnie dosyć dużo. No i zarządzanie ręcznie takimi dużymi konfiguracjami nie jest bardzo wygodne. Więc LXD pozwala zrobić takie warstwy konfiguracji, nazywając to profilami. Samo dostarcza domyślnie dwa profile: default, który tylko konfiguruje jakoś w najbardziej podstawowy sposób sieć, i Docker, który pozwala uruchamiać kontenery dockerowe pod tym LXD. No i do tych, powiedzmy, któregoś z tych bazowych profili można jeszcze nałożyć sobie kilka własnych, które na przykład zmieniają ustawienia AppArmora albo ustawiają jakieś limity na wykorzystanie zasobów albo różne inne rzeczy. I tym później jest trochę łatwiej zarządzać. Nie wiem, czy LXC na to pozwala, ale tylko jakby w dokumentacji czy jakimś tutorialu do LXD znalazłem możliwość, przynajmniej przykładową, zmieniania tych limitów na zasoby w trakcie działania konteneru. Pokażę to, jak to działa. LXD jest bardziej skupiony na obrazach, nie na template'ach. Powiedziałem, że w LXC są template'y, to są skrypty, które budują obrazy. No to tutaj raczej wszystko jest zorientowane wokół gotowych obrazów. Ma architekturę klient-serwer, o tym już trochę wspomniałem, a nie wspomniałem o pewnej konsekwencji, która z tym idzie. Mianowicie można sobie w wygodny sposób korzystać z remote'ów. To znaczy, jeżeli ja korzystam z LXD na swoim hoście, no to mam tam tego demonka, mam tam polecenie LXC, ale właściwie może na workstacji kolegi też bym chciał coś porobić, nie? No to wtedy to moje polecenie LXC może też się z nim w łatwy sposób połączyć. Oczywiście, jeżeli kolega mi pozwoli. Zaraz jakiś przykład tego pokażę. W LXD mam już możliwość robienia snapshotów ze stanem. I tutaj nie chodzi tylko o RAM, ale też o wiele różnych innych aspektów stanu procesu, czy właściwie tych grupy procesów w systemie. Pewną listę przykładów pokażę jeszcze.
I w związku z tym, że pozwala na takie stanowe snapshoty, to pozwala też na migrację w locie. W sensie można powiedzieć, przenieś mi ten kontener, który właśnie działa z tego remote'a na ten i po prostu wszystko się dzieje transparentnie. Dobra, to po kolei jakieś przykłady. Limitowanie zasobów. Można w trakcie działania danego kontenera albo i nie, nieważne, ustawić mu, że może tylko 10% CPU zjadać. Albo, że może tylko z określonych kodów korzystać. Albo, że ma jakiś limit pamięci. Limitem pamięci jest tak, że no, nie możemy zwykle go obniżyć, tylko raczej zwiększyć. Ale mimo wszystko LXD zawsze taką próbę wykona, jeżeli zwróci błąd. Można powiedzieć, że nie może korzystać ze słowa. Można mu ograniczyć rozmiar UTF-a, albo na przykład IOPSy do dysku. Można ograniczyć bandwidth sieci wchodzącej, wychodzącej na poszczególnych interfejsach sieciowych. No całkiem sporo można ciekawych rzeczy tutaj ograniczyć. Można też za pomocą XT-Info zapytać, no jaki jest tutaj stan tego kontenera w związku z tym, jakie są jego limity zasoby. Wspomniałem o remote'ach. Domyślnie są takie remote'y, local, czyli no moja własna maszyna, ale też Ubuntu, który jest takim trochę jakby Docker hubem dla XD. I to są stabilne buildy Ubuntu, są też codzienne. No i taki remote images, który jest bardziej generyczny, zawiera wiele różnych dystrybucji. Ale możemy też własne remoty tworzyć. No i zobaczmy przykład. No, więc tak, gdzieś na jakimś tam zdalnym hoście, do którego chciałbym się jakoś tam łączyć, muszę sobie skonfigurować, żeby on w ogóle przez HTTPS-a po jakimś porcie był dostępny. Ale też, żebym miał jakieś hasło, no, żeby powiedzmy tylko do wybranych, znaczy tylko wybrańcy mogli robić na tym LXD, co im się podoba. Nie wiem czemu, ale na moim lokalnym hoście, z którego chcę się łączyć, też muszę ten HTTPS skonfigurować. No ale jak to zrobię, to mogę sobie zrobić lista remote add foo pod adresem IP 1, 2, 3, 4. Podobnie jak bit remote add, nie? Tylko że to powiedzmy na innym jakiejś domenie działa. No to wylistujmy sobie, co nam się pojawia w liście remote'ów, no i pojawiło nam się to foo, ale były też oczywiście te remote'y, o których wspomniałem, images, Ubuntu, Daily, local. Jest takie polecenie XC Launch, które mi się bardzo podoba, no bo wcześniej pokazywałem, że z takim gołym Elix trzeba trochę się namęczyć, żeby ten kontener uruchomić w końcu. Tutaj możemy napisać coś takiego i to nam zaciągnie z remote'a Ubuntu obraz 14.04 i uruchomi go lokalnie jako MyContainer. Oczywiście tutaj trochę oszukuję, no bo tam wcześniej pokazywałem, że to LXC trzeba sobie zainstalować, skonfigurować, ustawić ZFS-a, jakąś pulę mu stworzyć. Podobne rzeczy też trzeba zrobić tutaj, ale jak już to zrobimy, to uruchamianie poszczególnych kontenerów jest prostsze. Można też go uruchomić na jakimś remocie, a więc takie polecenie mówi, że ściągnij mi z remote'a Ubuntu jakiś tam image i na some remote go odpal, tak? A u mnie lokalnie się właściwie nic nie dzieje. Wspomniałem o snapshotach ze stanem. One wymagają dosyć świeżego kernela. Podejrzewam, że po to, żeby móc jakąś taką migawkę stanu RAMu zrobić. Może też innych rzeczy. To jest jakaś moja hipoteza. Ale oprócz tego potrzebuję pewnego pakietu CREW, który no, implementuje logikę takiego snapshotowania w user space'ie. Poza tym wypadałoby, żeby maszyny, pomiędzy którymi chciałbym na przykład robić taką migrację live, były w miarę kompatybilne, na przykład no, jak mam 64-bitowy kontener, to być może niekoniecznie go uruchomię na 32-bitowym hoście, jakimś innym. No, jest też parę innych wymagań. Generalnie one są spełnione, no, poza może tą kompatybilnością, nie wiadomo. Są spełnione na Ubuntu 16.04, jak sobie zainstalujemy CREW, powinno nam działać, możemy sobie próbować. No to wypróbujmy sobie tak na sucho. LXC snapshot container name, to jest, stworzyliśmy pierwszy snapshot do tego kontenera. Stwórzmy drugi i on już będzie stateful. No jak sobie zrobimy LXC info dla tego kontenera, no to zobaczymy, że mamy dwa snapshoty, jeden stateless, drugi stateful. Możemy sobie łatwo ten drugi na przykład zrestorować. Skoro mamy takie wsparcie, no to możemy już dosyć, jeszcze stateful start stop. No to podobną funkcjonalność możemy w taki sposób też uzyskać. Zastopuj mi ze stanem, tak? Więc cały dumpuję jakby całą migawkę tego kontenera i go zatrzymuję.
Zaraz będziemy mogli go sobie prosto wznowić, ale najpierw sobie zajrzyjmy do wnętrzności, co tam za stan w ogóle został zapisany na dysku. Więc ja sobie tutaj tylko część z tych plików, tam jest z 200 ich się chyba pojawia, związanych z różnymi aspektami stanu danego kontenera w systemie. No i mamy tutaj jakieś tam core file, więc pamięć jakichś procesów, które w środku działają zapewne, stan C-group, stan pipe'ów, memory map, file descriptorów, wiele różnych rzeczy jest tutaj zapisywane w postaci takich plików IMG, no i to jest takie wsparcie tego crew do tego potrzebne. No, jak sobie zapisaliśmy, możemy się startować. No to zobaczmy sobie, jak wygląda leaf migration. Weźmy sobie list, zobaczymy, że lokalnie mi chodzi taki container name, tak, jest w stanie running. Na some remote nie chodzi nic. No to jak sobie zrobię elixc move, name na some remote, no to mi przeskoczy. Teraz w pewien sposób, bardzo prosto można to zrobić jednym palcem. Zachęcam do tego, żebyście próbowali elixd samemu za tylko. Pod tą ścieżką jest środowisko, które można, czy pod tym adresem jest takie środowisko w cloudzie, w którym można sobie poeksperymentować. A jeszcze zanim skończę prezentację, to opowiem krótko o rodzeństwie Dockera, czyli innych alternatywach, które działają na tym samym poziomie stosu technologicznego. No i ja znalazłem 3. Rocket, OpenVZ, nie OpenV2, co macie już tam. No i Cloud Foundry Garden. No, opowiem jakoś pokrótce o tym Rockecie. On wcześniej się nazywał tak w pełni, teraz mam skrót. To jest prostsza alternatywa do Dockera, ma prostszą architekturę, nie ma żadnego demona. W związku z tym nie ma żadnych problemów z systemd, które pojawiają się przy Dockerze. Z drugiej strony jest mniejsza elastyczność, zależy co kto lubi. Co ciekawe, można używać w nim obrazów dockerowych. Najpierw muszą być przekonwertowane na odpowiedni format, ale jakby out of the box można z nich korzystać. Wszystkie tam obrazy są podpisywane. Nie wiem, czy dockery są podpisywane, ale tam są, w LXD też są. Jak wygląda porównanie ich architektur? No, w Dockerze tam jakiejś wersji 1.11, no to zasadniczo było tak, że jest sobie tam ten demon Docker Engine'a, no i jak uruchamiamy sobie polecenie Docker run jakiś na przykład Redis, tak, kontener z Redisem, no to jest takie cienkie polecenie jakiegoś klienta, który forwarduje tą komendę do demona i on sobie uruchamia dany kontener jako swój podproces, podproces. No i to powiedzmy jest może trochę w poprzek designu systemd, bo on to wtedy widzi, że o, jeden tam proces uruchamia coś, a w innym się pojawia. No, to jest może jakieś takie 11 to jest jakoś... zaskakujące. Archaiczna? No tak jest. No, bardzo możliwe. No teraz to jest jeszcze trochę bardziej skomplikowane, bo zostały odseparowane pewne odpowiedzialności i te kontenery nie są uruchamiane jako dzieci Docker Engine'u, tylko container D jeszcze przez pośrednictwo runC. Natomiast Rocket jest bardzo prosty. Po prostu uruchamiamy sobie Rocket Run Redis i jako jego dziecko się pojawia ten kontener, czy jako dziecko dzieci. Z tego co rozumiem, to wtedy to polecenie jest blokujące. Koniecznie może być bardzo wygodne, ale ma to też pewne zalety. Podsumowanie. Czym się różni Elixir od Dockera? Nie wiem, czy to jest takie pełne podsumowanie, chociaż jakieś kilka prostych punktów. No Elixir ma bardziej niskopoziomowe API i jest pomyślany jako taka lekka maszyna wirtualna, możliwie przypominająca prawdziwą maszynę wirtualną. A więc no, długi czas działania, dużo możliwości jakiejś konfiguracji, rekonfiguracji, update'owania. Domyślnie działa w bardziej uprzywilejowanym trybie. Ja to rozumiem tak, że przy wchodzeniu do takiego kontenera LXC dropujemy mniej capabilities niż przy wchodzeniu do kontenera dockerowego. Choć to może tylko jest moja hipoteza, głębiej tego nie sprawdzałem. Można w środku mieć cały system D, init, więc to powiedzmy takich problemów już nie ma. Ale z kolei na przykład nie ma jakiegoś własnego supportu do tych rozwarstwionych file systemów, tak jak Docker. Z
kolei czym się różni LXD od LXC? No to jest powiedzmy taka cienka nakładka, która ma sprawić, że wygodniej się z tego korzysta, na przykład dzięki profilom, dzięki jakimś bardziej wysokopoziomym poleceniom jak ta migracja Leaf. Ma architekturę taką klient, serwer klient, mamy tam te różne remoty. On jest zorientowany wokół obrazów, nie wokół template'ów, tak jak LXC. No i pozwala na te stateful snapshoty, ale one są jeszcze w fazie takiej eksperymentalnej. Więc to powiedzmy ten punkt tu może pominąć. Ale rozumiem, że jak się zatrzyma na LXC, to się nie traci tego stanu. No jak robisz stop, no to jest shutdown wewnątrz. Stan zostaje w dysku. A stan na dysku tak. Stan taki runtime. Stanu snapshota. Tak, chodzi mi o właśnie stan pamięci i tego typu. Czy nie należałoby raczej porównać LXD do Dockera? Być może, no ale to... LXD używa LXC, Docker może używać LXC, jak rozumiem, Mhm. więc tak naprawdę... Może mógłbym. No Ale jest... tak powiedział, jakieś takie, nie wiem, różnice takie na co dzień, tak w tym sensie, Mhm. jakby, jeśli już jestem użytkownikiem Dockera i dlaczego chciałbym zmienić, no właśnie. Co tam mogę, bo to było takie A co Ci strasznie się nie ogólne. podoba w Dockerze? No na przykład coś słyszałem o tym, nie wiem czy to jest prawda, że kontenery LXC by default dostają IP adres, tak, który jest widoczny z zewnątrz, tak, który możesz jakby mieć otwarte porty, tak, a nie musisz jakby rzeźbić z ekspozycją portów i tak dalej. Czy to jest prawda? Nie wiem, ja tylko trochę poczytałem i się dzielę tym, co się dowiedziałem. Chyba Naszych jest. W szczegółów tym nie przykładzie znam. było tak, no, tam do bridge'a się udawał do maszyny, tak, jak wirtualka. Okej. No, natomiast jeżeli pytasz, co miało tutaj skłonić do przejścia z Dockera na LXD, no to my mieliśmy taką, powiedzmy, hipotezę, że no jak uruchamiamy pod Jenkinsem test jakiegoś rozproszonego systemu, a więc no, powiedzmy jest agent Jenkinsowy, który jest Dockerem, pod tym Dockerem nowe Dockery uruchamiamy, no to tam powiedzmy trochę trzeba się napocić, żeby to dobrze działało. Tak sobie myśleliśmy, a może z tym LXD będzie prościej. Wydaje mi się, sam tego w końcu nie spróbowałem, ale wydaje mi się, że jakoś znacznie prościej nie będzie. I z kolei, jeżeli się na przykład popatrzy na trend zapytań Google'a, więc to będzie taki miarę jakiejś popularności, no to Docker tak rośnie bardzo, wystrzela w górę, a tam te LXD to tak sobie tam już lat ciekają bardzo nisko. Więc już nie pokazałem tego na slajdzie, żeby powiedzmy tak nie demotywować, no ale tak podzielę się tą informacją, że jest to jakaś alternatywa, ale niekoniecznie należy się od razu na hura przeskakiwać. To dziękuję.